To jest nieużytek. Panie kamerzysto, nie możecie być z tyłu tak, bo to niebezpiecznie. Musicie być z boku w pełnej odległości. Żeby pustych przebiegów nie było. To miał chłop zdrowie. Wykorzystał jeszcze. Wykorzystał. To miał zdrowie i też już był po 70. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tak, ludzie jechali, pytali, Bolek, to taczkę pchasz z miasta, no bo jeszcze worek cementu wieziesz? A po co ten worek? A żeby pustych przebiegów nie było. 10 kilometrów taczkę pchał z workiem cementu. To miał człowiek zdrowie. Drodzy internauci, dziękuję za wsparcie nas na Patronajcie. Dzięki temu wsparciu możemy się rozwijać, możemy inwestować w sprzęt i dostarczać wam lepsze filmy. No dziękuję serdecznie. Romek Zaklinacz. Bądźcie z nami, wspierajcie nasz kanał. Hej! To nie kurier. Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry. Witam ponownie. Dzisiaj kosiarkę przywiozłem do pana. No dziękuję bardzo, widzę. Kosiarki bijakowe, no. Tak. To otwieramy, No tak? ciekawy jestem tej maszyny, no jestem bardzo Rękawice ciekawy. sobie wezmę. Otwieramy. No firma się nazywa, no wiadomo. Remet CNC. Remet, te CC zawsze ucieka mi z głowy. Remet. Trzeba zakodować sobie. Remet, CMC, CNC. Remet to nazwa firmy. A CNC to znaczy Centrum Obrabiarki Sterowane Numerycznie. Zna się pan na tym. Trochę. Wałek Jak tutaj wół na gwiazdach. położę. Ale próbuję coś tam złamać. On was się uczy. Dobrze, ja tutaj go troszkę podniosę. Zaraz ściągniemy. To waży gdzieś koło 300 kg. Trochę waży. Dobra, teraz Tak ja by je, pan przytrzymał, ja już opuszczam. takie je obrócę trochę. Chwileczkę. No. Ja je obrócę, żeby było. No dobra, siadamy. Dobra, śmiało. Elegancko. Trochę linki popuścić. Już. Tak, tutaj ma pan kosiarkę bijakową. Widzę. Pod spodem założone są Wałki kopiujące. takie młoteczki tak zwane. No. Tutaj Ale standardowo podpięcie. ale maszyna No. pracuje na wałku kopiującym w ogóle. Tak. Z dołu jest wałek, to chciałem powiedzieć. Ja widzę, że są młoteczki, No, ale jest wałek do ustawiania wysokości pracy. tak. Tutaj, I jak to no, się, z tyłu. jak to się ustawia? Wie pan co, tutaj jest regulacja jest na tych 3 otworach. Tutaj ma pan z tej strony. Aha, no Teraz jest. jest ustawione właśnie na tym środkowym. Można sobie tutaj go cofnąć do góry, no to wtedy będzie jeszcze niżej. Albo tu na sam spód, to wtedy podnosimy do góry, nie? Bo jak I są- będzie wyżej kosił. I ona musi iść wałkiem po ziemi, czy może iść w powietrzu trochę? Znaczy wie pan co, najlepiej by było wałkiem po ziemi, bo ona sobie wtedy dostosowuje się do terenu, sobie idzie równo, nie? Tak. Możemy podłączyć i sprawdzimy, uruchomimy ją, zobaczymy, No dobra. czy to wszystko działa. Podjadę ciągnikiem, weźmiemy ją na ciągnik. Aha, rozumiem. No tu są metalowe takie klapki, żeby to, Tak. jak będzie to cięło, żeby nie rzucało tutaj w stronę ciągnika, nie? Takie Rozumiem. osłonki. Tak. Mulczerem nie pracowałem, kosiarkami rotacyjnymi, listwowo kosiłem. W ogóle kosiłem konną kosiarką kiedyś. To była bajka. Później kosiarki listwowe, ciągnik pierwszy kupiliśmy w 70 roku. No a później w 80 latach już wchodziły kosiarki rotacyjne i mieliśmy kosiarkę rotacyjną. Z042. Użytkowałem ją ładnych 20 lat, albo może i lepiej. Później kupiłem drugą. No i ta druga to już ma około 30 lat, to nie są żarty. Już teraz musiałbym pomyśleć o nowej kosiarce rotacyjnej. Bo tamta już wiadomo, tam się wymienia części tego, ale już po prostu no, lata swoje robią, dużo się kosiło różnych użytków zielonych. No mulcher to służy, taka bijakowa to służy przede wszystkim do likwidowania traw gdzieś na nieużytkach. No tam mam takie suche trawy na łące, to mi się to bardzo przyda. No to podłączajmy i jedziemy. Dobrze, jeszcze można. Do tyłu. Dobra, będzie. Dobrze, ja podniosę. Dobra, mamy założoną. A to nie musi być na tym, może być na tym otworze? Może być na tym albo na tym.
tutaj będzie sztywno siedział, tutaj będzie po prostu się dostosowywał też do podłoża, nie? Takie To dodatkowe bardzo ten. niech będzie na tym. Bo jak ma tak pracować, to niech będzie, zawsze to właśnie jest maszyna ma prawo się złożyć, no nie? Tak. Dobra. Od razu śruby rozkręcę. Panie Romku, tu byśmy trafili trochę łatwiej, może będzie nawet włożyć. Dobra, jeszcze troszkę. Ja wiem. W ogóle nie wolno podchodzić do maszyny jak wałek pracuje. Trzeba wyłączyć wałek, bo wypadki są po prostu tu w sąsiedniej, tu niedaleko chłopakowi nogę urwało. Poczy gdzieś tam zawinęło nogę, Ciuchy. urwało nogę, bez nogi chłopak jest. A to jest tylko sekunda, nie? Tak. Jak tutaj widzimy, to pod wpływem napędu od ciągnika wał, na którym zamontowane są młoteczki, się obkręca. No i w tym momencie następuje właśnie ścinanie tego materiału, co będziemy jechać właśnie, ciąć tamte nieużytki. Znam, podobne systemy były, tylko tam były bijaki troszeczkę inne, ale też bijaki na orkanach tak zwanych. Były takie maszyny za komuny produkowane, tak zwany orkan, który służył na przykład do niszczenia ściernic, takich nieużytków, no do czego? Jeszcze nawet zielonkę można było tym ciąć orkanować na przyczepę. Gdzie to, panie Romku, jedziemy? Na pole, na łąkę dziką. Dużo ma pan tych nieużytków? Mam parę hektarów. Około 3. Będzie siany owiec z soczewicą i koniczyna czerwona. Dlatego to dopiero trzeba siać. Jeszcze jest trochę za wcześnie na to, trzeba jeszcze trochę poczekać. Bo szczególnie chodzi o koniczynę. Tam ten nieużytek. Mam problemy z tym, z drugim stopniem. Idzie elegancko. No, ja zamknąłem szybę, bo wali śmieć. Jak to idzie w ogóle? Bardzo ładnie idzie. Bardzo ładnie. Także później wyjdziemy i zobaczymy, jakie są efekty koszenia. Panie Romku, chyba różnicę widać, nie? Jest dosyć ładnie wykoszone. Tak, bardzo ładnie. Tylko że teraz mieliśmy zamkniętą klapę Tak. i jechaliśmy dosyć wolno. Teraz otworzymy ją troszkę i spróbujemy szybciej. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Dobrze. No bardzo ładnie jest ścięte, równo. Gdzie jakaś kępa rozbita, no bardzo ładnie jest to zrobione, fajnie. Tak, praktycznie przy samej ziemi. Myślę, że wysokość też jest chyba odpowiednia. Nie trzeba tam nic zmieniać w tym wale prowadzącym. Nie trzeba, jest dobrze. No, bo jak będzie za wysoko, to też niedobrze, bo zostanie nie. więcej. Zostanie ścierniska, tu jest fajnie, no proszę o. Elegancko jest wydarte. Tak, praktycznie przy samej ziemi. Wiadomo, tu byk może szedł jest dołek trochę, no nie? Bo tu byk chodzi tędy latem. Na łąkę go pędzę tutaj. Dobrze jest, bardzo ładnie pracuje. To jest nieużytek. Trzeba wyplantować, rosną krzaki bzu, tam jest ziemia. Tam jest ziemia, trzeba wyplantować, widać jaki jest wykopany rów, był, jest zwał ziemi, proszę. To trzeba wyplantować, krzaki usunąć, ziemię wyplantować, to trzeba skosić, zmulczować, ziemię wyplantować i przywrócić do uprawy. Na chwilę ciągnie, zgasimy i tą klapę zmienimy. Teraz podniesiemy tą klapę do góry, żeby troszkę lepiej wyrzucała kosiarka.
Czyli mulcher. Jakaś mała zakrętarka, ale silna. Silna, pewnie. Tak? Jakiejś dobrej firmy? Milwaukee. A, Milwaukee, najlepsze zakrętarki. Milwaukee. Słyszałem, to tam, gdzie syn pracuje, to tam w robocie mają. Dziękuję. Dobra zakrętareczka. Milwaukee. Stuka i wystuka, tak? No, w sumie z tak zwanym udarem i to sobie dobrze radzi. Tak. Tylko 2 śrubki poluzować i już jest wszystko gotowe. Ale jak się pracuje bez osłony, to tak za bardzo z tyłu nie można być. Musicie być z boku, panie kamerzysto. Nie możecie być z tyłu, tak, bo to niebezpiecznie. Musicie być z boku w pełnej odległości. Nie być z tyłu za maszyną, żeby czegoś nie wyrzuciło. Żeby czegoś nie wyrzuciło z podbijaków. Musicie być raczej trzymać się nie za maszyną, tylko raczej taką z ukosa i odległość. Bo to jest niebezpieczne, żeby nie wyrzuciło czegoś. Tak, a to idzie z dużą siłą, także... To idzie z bardzo dużo siłą. Teraz szybciej przejdziemy, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Może być tak, to jest wystarczająco dobrze rozrobione. Uwaga. No jeszcze raz, przejedziemy szybciej jeszcze. To sprawdź. A nie, myślałem, że to zostało, ale to też. Nie, dobrze wykosiło. Jest. No, wie pan co, że to chyba nie ma tak wielkiej różnicy, czy to jest otwarte, czy zamknięte. Tylko tu chodzi bardziej, że jak otworzymy, to lżej dać ciągnika. Lepiej otwarte, jako jest otwarte i żeby to dalej robić, to trzeba by było wałek troszeczkę opuścić. O jedno oczko, to by było korzystnie, żeby nie łapało ziemi. Bo gdzie ciągnik się zagłębia, bo wiadomo, tu jest taki teren, że Tam miękko troszkę. tam na środku szczególnie, troszeczkę miękciej i wtedy ciągnik trochę i wałek łapie ziemi. No i po ciągniku było czuć od razu, No troszkę było większy czuć. opór. Nie kosi się tym świeżej trawy. Świeżą trawę to się kosi rotacyjną kosiarką albo listwową i wychodzi cała trawa, nieposiekana. Natomiast na paszę zbierać to by się nie nadawało, bo to jest rozdrobnione. Tak, ma pan rację, tylko że my też mamy takich klientów, co po prostu potrzebują skosić tam jakąś łąkę, zieloną trawę i zostawiają to, żeby sobie tam Żeby wszystko to przerastało. No, przerastało i Tak, chcą sobie po prostu wyczyścić tam plac, nie? rozumiem, tak, zgadza się. No, panie Romku, to widzi pan, przy takim ciągniku taka kosiarka o szerokości 160 cm spokojnie sobie poradziła No z tymi nieużytkami. tak. No ładnie, bardzo Ma ładnie. pan tutaj na niej zamontowane 28 młotków. Tak, Zaczepy tutaj są pierwszej i drugiej kategorii. tak. Jeśli chodzi o ciągnik, to tak tutaj od 20 do 50 koni spokojnie sobie z nią poradzi. Wszystko ładnie Wszystko pracuje. widzieliśmy na żywo, Tak, także ładnie. maszyna zdała egzamin, sprawdziła się. Sprawdziła się. Ewentualnie można było sobie tutaj jeszcze coś pokombinować z tym wałem prowadzącym wyżej, niżej, nie? No, To zależy też od podłoża jakie, czy Tak. większe, czy twardsze. Właśnie, kto najchętniej kupuje te maszyny? Wie pan co? Klientów mamy bardzo różnych. To i kupują i rolnicy, i normalnie ludzie, co mają jakieś łąki, czy nieużytki. Ja bym powiedział nawet gdzieś międzyrzędzia w jakichś uprawach robić. Na Też przykład może być, mulczować, żeby nie rosły. Żeby, Tak, na przykład, tylko- bo młode odrosty, na przykład takich jak puszcza się gdzieś samosiejka, jakieś młode drzewko, no przecież też z powodzeniem można tym zmulczować. Pewnie, bez problemu. W międzyrzędziach na przykład. No tylko ja tu nie wiem, bo jakie tam międzyrzędzia są w takich, czy są, ale raczej są takie gdzieś w tych Tej granicach. szerokości. No wie pan, szerokości mamy różne. Zaczynając od metrówki, a Aha. kończąc na 3-metrowej. Także, O, także tu jest, jest szeroki wybór. jest szeroki, to dobrze, że jest Tak. szeroki wybór. Wszystko jest na naszej stronie rembaki24.pl. Tak, tak. Ma pan tam podaną specyfikację do każdej maszyny, Tak jak jest. również i cenę. tak. Można sobie wszystko dobrać do swojego ciągnika, bo tam też jest wszystko wyszczególnione. Do każdej maszyny jest też nagrany filmik, można sobie oglądać od razu pracę każdej maszyny. No bardzo ładnie, wszystko wiem.
Dobrze, że jest taki właśnie zakres, że jest od metra do 3 metrów, to zależy kto jakie musi tam, bo uważam, że też interesuje się tymi maszynami tacy, którzy mają na przykład może jakieś w sadzie jakieś międzyrzędzia, czy w malinach, czy Tak, do mniejszych ciągniczków do nawet, mniejszych, nie? tak, do mniejszych, czyli wiadomo, że wtedy jak ma metrowy wałek, no to wystarczy ciągnik mocy na przykład 20 paru koni, no może 25 z powodzeniem wystarczy, Tak, no nie? spokojnie sobie No poradzi. i spokojnie sobie poradzi, te międzyrzędzia może przejechać, właśnie nie trzeba tam ręcznie pracować, tylko zrobi to maszyna i już chwasta, ani jakaś samosiejka nie rośnie. Tak, można No, szybko no, wyczyścić. widać, że maszyna ma solidne wykonanie, solidne zawieszenie, wałek ma sprzęgło przeciążeniowe, to jest Tak. bardzo dobre. Także zabezpieczamy i maszynę, i ciągnik. Tak jest, maszynę i ciągnik, właśnie w razie coś to wałek zadziała. No to co, przejedziemy jeszcze w tamtą stronę i do domu, żeby nie jechać, żeby pustych przebiegów nie było. Tak. Słyszał pan? Słyszałem. W naszych stronach był taki człowiek, co w mieście, w Lidzbarku zakupił taczkę, a do miejsca, gdzie mieszkał, miał, proszę pana, 10 kilometrów. No i pcha taczkę, a na taczce wiezie jeszcze worek cementu. Jadą ludzie z jego wsi sprzeciwka i mówię tak: Bolek, to taczkę pchasz z miasta, jeszcze worek, a po co ten worek cementu jeszcze wieziesz? Żeby pustych przebiegów nie było. To miał Także chłop zdrowie. wykorzystał jeszcze. Wykorzystał, to miał zdrowie i też już był po 70. To miał zdrowie, ale już świętej pamięci, no bo on był z pokolenia moich rodziców. No moi rodzice też, ojciec dożył 91 lat, a mama 95. No, to A ładnie. ciotkę miałem, która żyła 100 lat. 100 lat i 4 miesiące. Jak jeden dzień. Tak wyszło jej. Jak jeden dzień. Dosłownie co do dnia. No. 100 lat i 4 miesiące. To kobieta żyła. Aż ksiądz to podkreślił na pogrzebie, że miała dobre zdrowie. Drodzy internauci, jakbyście chcieli kupić taką maszynę, to zapraszam Was do sklepu rembaki24.pl, a jak użyjecie kodu zaklinacz 100, automatycznie macie 100 zł zniżki. Dotyczy to wszystkich naszych maszyn powyżej 2500 zł, także tych przecenionych. Zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową rembaki24.pl. Maszyna produkt polski. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.